Siema, witajcie na następnym odcinku. Dzisiaj zabierzemy was do fajnego, dobrze zachowanego schronu obrony cywilnej. Chłopaki już powoli składają sprzęt, przywitajcie się. Siema, jest tak tajne, że sami nie wiemy, gdzie jesteśmy. Ale idziemy tam na dół. I dochodzimy, słuchajcie, do pierwszych drzwi. Pamiętacie, to były drzwi ciężkie, tak? Tak, pierwsze miały właśnie być ciężkie, kolejne miały być lekkie, zbrojone żelbetem. A tu ciekawa sprawa. Zobaczcie, tutaj jest wizjer. Ale już jest tak zaklejony farbą, że go nie ruszysz. Nie, to nie są żelbetowe, ale są z dużej... Z blachy, z grubej blachy. No. Tak. A tutaj był taki sam rygiel jak tutaj na dole. I ty, spróbujesz się docisnąć, czy zamkniemy się, czy nie? No, w sumie można by spróbować. Jest tu ktoś? Halo? Cześć, może coś tam słyszałem. Halo? Pewnie echo albo coś. Zobaczymy. Czekaj. No? Nie, co ty, nie ma opcji, one są jakieś No dobra, no to... A nie, tu musi trafić ten rygiel. Kuba, jakbyś tak chciał zamknąć drzwi podczas jakiejś katastrofy biologicznej, to raczej byś nie przeszła. Ale dobra, jak już wejdziemy zaraz do środka, jeszcze jedna sprawa. Tutaj są uszczelki gazoszczelne, tak jak widzicie po całej długości. Właśnie po to, aby... Jakby nie patrzeć, to były najważniejsze drzwi te wejściowe, które po pierwsze były odporne na odłamki, tudzież na gruz oraz na całą resztę skażeń, no i musiały być gazoszczelne, tak żeby te skażone powietrze nie dostawało się do schronu. I teraz tak, tutaj mamy kolejne też takie drzwi, ale już widać, że są w lepszym stanie. Przynajmniej te rygle chodzą lepiej. Powiem ci, że te drzwi wyglądają tak dobrze, że można by je zamontować u kogoś w pokoju. W ogóle teraz... Zobacz, ty byłeś w przedsionku. Tak, to jest ten przedsionek. To jest po łuku, o którym ty wcześniej mówiłeś, żeby właśnie był zabezpieczony, gdyby od góry ktoś obrzucił granatami, ostrzelał czy coś, że jest to zakręcenie. Tamte drzwi były ciężkie, ale tu już dalej są lżejsze. Dalej są gazoszczelne, ale już nie musiałyby być ciężkie. Nie są gazoszczelne. Są bardzo podobne, ale... Znaczy nie ma uszczelki, widzisz? A widzisz. One już nie są gazoszczelne. Tamte były gazoszczelne, to po prostu... Mój błąd, powinny być gazoszczelne, może tak. Może kiedyś na tym jeszcze była uszczelka. To co, pierwszy skręt w prawo, tak? WC. Kibelek musi być. Na każdym urbeksie, tak? Proszę bardzo. Proszę, ja sobie jeszcze raz porobię przepitki. Piejna. Czyli to, co w urbeksie lubicie najbardziej, a mianowicie WC. Dobra, kibelek kibelkiem, ale tu mamy dosyć fajne rzeczy, czyli filtry powietrza. O, zobacz, że są jeszcze nawet jakieś plakaty agitacyjne. Członkowie oddziału obrony cywilnej. Wzorowymi pracownikami zakładu. Pomijając to, w jakim zakładzie jesteśmy, bo to pewnie będzie się przewijać na tym filmie, ale czytając historię tego schronu głównie, większość pracowników tego zakładu nie miało pojęcia o istnieniu tego schronu, więc No a propos tych wzorowych pracowników. Schron powstał bardziej dla ludzi, którzy siedzieli w biurach i na wypadek podczas zimnej wojny, gdyby coś się stało, to po prostu oni szybciutko do schronu, cała reszta. Niech się broni własnymi środkami i tyle. Ale ten schron był tak tajny, że nawet pracownicy o nim nie wiedzieli. Tutaj jak ty, Konrad, stoisz, to był pierwszy zestaw filtrów, właśnie w tym, to takie do cząstek stałych prawdopodobnie. Tutaj był zawór, którym mogliśmy otwierać bądź zamykać dopływ powietrza i tu był kolejny zestaw filtrów i już chyba te odseparowały ten pył radioaktywny ewentualny, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, bo to jest ostatni moment, w którym dochodzi powietrze, tutaj zatrzymywali wszystko, czy pyły radioaktywne, czy... Też nie zapominajmy o tym, że ten schron był robiony również pod zakłady chemiczne, czyli amoniak, chlor, te wszystkie trujące rzeczy dla ludzi, więc to wszystko zatrzymywało i po prostu czyste powietrze przechodziło dalej do schronu. I jeszcze gdzieś powinien być napęd do tego schronu, Ale tu był chyba, zobacz, tu jest taka podstawa i tutaj mógł stać silnik. Byłby silnik do tego. Tu mógł stać silnik, tylko już się silnika pozbyli. Tu jest nawet jakaś taka rurka, która... To nie jest z prądem? Zobacz, to jest od prądu rozdzielnia. Czyli tu stał silnik. Rzeczywiście, tu stał silnik, tu był podpięty, tak, to nie? Szło tutaj do pierwszego filtra i to by miało sens. Tylko, że w takim razie tutaj ten filtr. Już abstrahując od silnika i od filtrów, ale tam łapałeś właśnie za jakiś plakat agitacyjny czy coś, to też fajnie było zobaczyć, co to jest. Poczekaj. Dlaczego kręcisz? A ty robisz zdjęcie na naszego Instagrama. Dlatego teraz, jak mogę skorzystać z chwili, zapraszamy na naszego Instagrama Urbex History Podłoga Oficjal.
Tam będziecie mieli więcej informacji i właśnie zdjęcia z wypraw, z tej wyprawy takich, których nie umieścimy na YouTubie, więc zapraszamy. Malutki już mu upadają. Nie, kontynuujcie, nie przeszkadzajcie sobie, dalej. Czekaj, to jeszcze w pionie. No. Dobra, w każdym razie. Obrona cywilna pomaga, chroni, ratuje. Już mieliśmy iść do następnego pomieszczenia, ale zobaczcie tutaj. Jest identyfikator DP63. To jest taki stary jeszcze radziecki licznik Geigera. Tutaj raczej też coś było w opromieniowaniu opisane, a tutaj zobaczcie, macie przyrządy do ochrony chemicznej pewnie. Proszę bardzo. Jaki słoń, jak w Stalkerze. Jak już jesteśmy w temacie promieniowania, to takich schronów podczas zimnej wojny budowano w Polsce bardzo dużo. Każdy zakład pracy miał taki schron i był do tego zobligowany. Natomiast on był dostosowany do amoniaku na przykład do chemicznych ataków lub chemicznych wypadków ze względu na to, że znajdował się pod fabryką produkującą kiedyś silniki do czołgów. Zresztą byliśmy w niej. Gdzieś to u góry się nam teraz wyświetla karta, więc zapraszam i chodźcie ze mną, zobaczymy co trafią chłopaki. Tu był jak on się nazywa? Sala operacyjna, ale nie operacyjna, że tu ludzi operacyjni. Wiesz co, bo tutaj była jedna sala komunikacyjna, jest to bardziej tutaj. Trochę tu śmierdzi stęchlizną. To nie są taśmy filmowe? Nie, to są chyba obrane kable taśmy. Dobra, źle wyglądałem. Nie, to są chyba osłony od kabli. Tutaj cała obrona cywilna, dowództwo, że tak powiem, tak, bo każda miała swój wydział, komendę. Przerwę. Mogła się tu spotkać. Kawałek historii. 10 marca. Bo nie widać. Wiesz co, zasłaniam nazwiska, ale tu jest ciekawostka. Zarząd KOR. Lampą zasłaniasz czy ręką? Ręką. Zarząd KOR, czyli Komitet Obrony Robotników, czyli tam już zalążki właśnie. No, 9 marca 82. No, ale właśnie zalążki Solidarności i tak dalej. Widzisz raport dowódcy Warty. O godzinie 9:10 kontrolowałem służbę na wszystkich posterunkach oraz pakiet zakładu pełniona na terenie zakładu. Patrz, o 14:30 został zatrzymany pracownik. Nazwisko na ten, przez fardownika któryś tam, który był pod wpływem alkoholu. O godzinie 20 kontrolowałem służbę na posterunkach oraz teren zakładu służb pełniona była dobrze. No, dobra, także nie zmienia się nic. Patrz, i to jest to nazwisko, które się przewijało w tamtym pomieszczeniu, co było wcześniej. Na ile procent ludności mamy schrony przeznaczone? 2,5%. Milion, tam 600 000 to było? No jakoś, ale wychodziło w procentach, kojarzy 2,5, czyli tak, nic. Pamiętaj, że 2,5%, tym bardziej, że schrony mamy takie jak na przykład ten, który kompletnie nie nadaje się do użytku podczas jakiejkolwiek katastrofy. Akurat ten chyba jest wypisany z ewidencji w ogóle. Pytanie do naszych widzów. Jeżeli wy wiecie, co jest największym schronem w Polsce, to napiszcie w komentarzu. Chodźcie, zobaczcie tą drugą salę, o której mówiłem. No idę. Sala wykładowa. Tutaj masz różne zagrożenia. Bomby lotnicze, klasyczne środki rażenia, środki napadu powietrznego, czyli tutaj jest zahaczone o właśnie atak z powietrza. Broń chemiczna, broń biologiczna, to ta, o której mówiłem, chociażby zrzucenie stonki ziemniaczanej do Bałtyku przez Amerykanów. Broń jądrowa. Zobaczcie jeszcze jedną ważną sprawę, że w tym momencie w szkołach dzieci nie są edukowane. My znaleźliśmy film bodajże z 78 roku, gdzie było pokazane, w jaki sposób się schronić przed wpływem radioaktywnym, jak to wszystko działa. W tym momencie, nawet jak zaczęły być syreny, to większość ludzi nie wiedziałaby, co jakiś sygnał oznacza. Więc moim zdaniem powinniśmy bardziej stawiać na taką edukację. Może teraz są bezpieczniejsze czasy, nie ma zimnej wojny, ale zobaczcie, co się dzieje w innych regionach świata. No ale to jest tylko moje zdanie, wy możecie mieć inne i będziemy wdzięczni, jak się podzielicie z nim w komentarzu. Kądziu machnął kolejną foteczkę na Instagrama, to jest nasz instagramiarz. Instagramerka. Instagramerka, influencerka. Słuchajcie, w każdym pomieszczeniu dalej te rury, ale chodźmy dalej, bo widzę, że Łukasz lubi sobie pogrzebać w czymś, co jest brudne. Po prostu lubię czytać historię. To jest to, co było wcześniej, tablice. Obrona cywilna. Obrona cywilna w służbie społeczeństwa. Trochę przygaszę. Zobacz, jaki grzyb na tym. No. Też lepiej tego nie dotykać. Łukasz, tu możesz podotykać. A przynajmniej mam rękawiczki. O, proszę jaki. Nas zagiął. I teraz będzie hejt na A co to jest Czemu PS? macie Po skryptum. obrona cywilna. Przygotowania do budowy
Nie wiem czego. Pierwsza pomoc, zobacz. To znowu to jest to wszystko, co się powtarza z tamtej tablicy, co widzieliśmy wcześniej. Tylko ciekawe mnie te zdjęcia, które są wyblakłe. I Konrad, odwróć się, bo też masz kolejne takie hasełko propagandowe. Bardzo długi hasełko. No masz. Obrona cywilna ma na celu zapewnienie ochrony ludności i zakładów pracy, pomieszczeń i urządzeń, użyteczności publicznej oraz dóbr kultury przed skutkami działania BNR i innymi działaniami nieprzyjaciela, jak również udzielania pomocy poszkodowanym. Jak ktoś zasnął, to przepraszam. No ale tutaj mamy definicję obrony cywilnej właśnie z tamtych lat. Można powiedzieć. Książkową. Podręcznikową. A byliście tutaj? Co tutaj było? No w sumie to nie. Posterunek jakiś, ale nie wiem co jest dalej napisane. To jest posterunek obserwacji skażeń. Jeżeli tutaj mamy posterunek obserwacji skażeń, to na tym fotelu siedział dowódca i rozkminiał, jesteśmy bardzo skażeni czy jeszcze nie? List, zobaczcie. Dotyczy... A to są jakieś składki. Składki członkowskie. Znając życie, to jeszcze ci, co byli w OC, to musieli składki płacić, tak? No. Tak, żeby korzystać ze schronu. Z czegoś się muszą utrzymać. Dlatego nie wszyscy wiedzieli o tym. Pierwszy pluton służby schronowej, szkolenie podstawowe. Dziennik pamięć. Ty, patrz! Wiesz co to jest, Konrad? Patrz, tam była dziura, z tyłu był projektor. A tu była... Tu? Albo gdzieś indziej... A to nie jest ekran? Powiem ci, że mógł być to ekran. Do wyświetlania filmu właśnie, rzeczywiście nie? mógł być tam, że tam jest projektor. No. Mógł być tak. Który przeźroczy? Zobacz, foton. Patrz, foton. Czyli to też... Zakłady ta nagrochowe. Ale nic na nim nie ma odbitego. On jest pusty po prostu. I patrz, próbówka. Ampułka taka. Końcówka próbówki. No tak, prześwietla to mocno będzie. No zobacz, czy coś ci się uda, ale według mnie on nic... Na ścianę weź. Czy... Chociaż? Nie, nic nie widać. Nie. On jest pusty, po prostu jeszcze nie było nic na nim zapisane. Ja idę do pomieszczenia, w którym potencjalnie mógł stać właśnie projektor. O, tu też jest rozwidlenie na kibelach, identyczny jak ten, w którym byliśmy wcześniej. Jest to pomieszczenie również, jak na początku byliśmy, z filtrami. Widzicie, tutaj jest taki sam stojeczek na silnik. Również filtry, tylko że tutaj są w lepszym stanie troszkę. Pierwszy stopień, drugi stopień. I właśnie stąd to, co tutaj widzicie, czyli ten stołeczek, na nim mógł stać projektor między innymi. A to co to mamy? Coś tam w warunkach ograniczonej widoczności. No ale jak strzelać może, jak się to wszystko przelicza na tych karabinach, jak snajperzy. Tu mamy kolejny zestaw filtrów, to samo co było tam, czyli ten już chyba, nie, też go da radę poruszyć. Posmarowany to wodą. Ale jeden i drugi w podobnym stanie są. Też jest tak, że w schronie panowało zawsze nadciśnienie i to dlatego, żeby uszczelnić ten schron po prostu, były takie specjalne włazy, które jeżeli tu było za wysokie ciśnienie, to ono się podnosił się taki właz, wypuszczał to zużyte powietrze i się znowu zamykał. Dlaczego nadciśnienie? Ponieważ jeżeli tutaj by było podciśnienie, to schron by automatycznie zasysał powietrze z zewnątrz, które by było skażone, a to nie o to chodzi w schronach, tak? No. Dla spostrzegawczych, co to za drzwi są? I znowu te same drzwi, tylko że po drugiej stronie. I wydaje mi się, że właśnie tutaj też było wyjście z drugiej strony. No i jest. Bo to jest ta sama konfiguracja, No tak, z dwóch stron jest identyczne. tylko to już jest zamurowane wszystko. Tak. Ale może to uda się zamknąć. Normalnie kiedyś tutaj było wejście. Nade mną widzicie ten beton? Żelbet bardziej. Teraz już tego wejścia nie ma. Zostało zamurowane. Ale schron jest, można powiedzieć, symetryczny, bo z jednej i z drugiej strony jest identyczne wejście, gdzie przy samym wejściu mamy zespół filtrów i dalej są pomieszczenia właśnie typu sala wykładowa. Tylko wiecie co, bo to jest właśnie... One są zrobione symetrycznie, tylko powinno być tutaj jeszcze jedno wyjście ewakuacyjne gdzieś. No to jedno z nich To, jest. które z nich jest jednym wejściem, a drugie jest jako wyjście ewakuacyjne i na odwrót. Po prostu są dwa takie same. Nie, bardziej mi chodziło tak jak przy... Tylko wiesz, to jest pod zakładem pracy, a przynajmniej schrony cywilne pod domami miały jeszcze normalne wyjście ewakuacyjne z drabinką, z tunelem i ze wszystkim. Tu macie nagrzewnicę, żeby było ciepło w schronie. W środku silnik. Konrad powiedział pewnie, znając Konrada, trójfazowy indukcyjny. A tutaj były takie
cycki, które się nagrzewały. Macie centralę radiofoniczną? Tak. A, wy tu jesteście. O, proszę. Węzeł łączności. Tutaj śmierdzi bardziej. Były potrzebne właśnie podczas komunikacji albo czegoś. Dzień dobry. Dzień dobry. To śmieszne urządzenie. Gdzie pan by chciał się dodzwonić? Tutaj powinny wystawać takie kable, które się wpinało w odpowiednie dziurki i łączyło się z danym. Dobra, Trzeci raz już ktoś to powiedział. Tak? Czy ktoś? Dobra, to ktoś kierunkowy wybierze może? 0. 6,9. 6,66. Nie odbił? Odbił. Odbił. Łukasz zatrzymał. A to co to jest? To? Drewno. Nie, to. A, to jest jakiś bloczek, okej. Tu jeszcze napięcie. Na dole widać szła instalacja. Tak, to jest taka podwieszana podłoga. O, no i fajnie, a to co to masz? Właśnie liczę na to, Książka służby przemysłowej. że tu będą jakieś kody, numery alarmowe albo coś, ale to jest po prostu pełnienie służby. Jak ty przyświecisz to tą swoją lampą, to nie widać, a potem będą widzowie pisać, że jest wszystko. O! Teraz jest idealnie, Łukaszu. No to się mówi takie rzeczy. No mówią ci ludzie od 5 lat w komentarzach, a ty dalej zapominasz. Trochę cię pocisnąłem, co? No, trochę łajza jesteś, ale to klasyk. O! Ty, patrz! Sygnały alarmowe. Tak? No, na samym dole segregator, widzisz? Pokaż. Znaczy segregator, taka Znaczy to, co z niego zostało. No, może coś jest w środku wklejone, nie wiem, weź to. Jest, zobacz. Instrukcja alarmowania. O! Masz opisane co do czego? W wyniku awarii zakłady są zagrożone toksycznymi środkami przemysłowymi. Zabrać lampę, czy nie? Nie jest okej. Zmagazynowanymi na terenie fabryki dla celów produkcyjnych. Amoniak, kwas siarkowy. Ponadto zakłady są zagrożone toksycznymi środkami przemysłowymi w postaci filtrów. To może nie będę czytał. Amoniak, chlor. Dobra, ale tu miały być sygnały. Jest, sposoby ogłaszania alarmu. No. Syrena. Dźwięki trwające 10 sekund, powtarzane przez 3 minuty. Czas trwania przerw między dźwiękami powinna wynosić 15-25 sekund. No ale nie wiadomo co oznacza. To jest... Sprawdzimy sobie w internecie, tak? Dobra, alarm o skażeniu toksycznym, środkiem przemysłowym przy tym. Radiowęzeł, trzykrotna zapowiedź słowna. Uwaga, uwaga, ogłaszam alarm o skażeniu tereny. A, bo to jest coś, co się czyta, co nie? Aha. Że on to miał przeczytać w radiowęźle, Tak. tak? Kiedyś były radiowęzły, no teraz już ich nie ma. Już chyba wszystkie pomieszczenia mamy obcykane, czy nie? No tak, no wszędzie byliśmy. Ale tu ciemno i mrocznie. Ale lubię takie schrony, powiem wam. Zamieszkałbym w takim jednym, gdybym miał. Ty, jakby dało radę takie coś kupić, to czemu nie? W sumie to jest większy metraż niż na niektórych willach tylko. A propos schronu, wiecie, że we Włoszech za 1 euro sam możecie kupić mieszkanie? Ale musisz się odnowić chyba. No tak, musisz je odnowić do 30 000 euro. Nie trzeba by. Fajnie, żeby w Polsce można było, na przykład kupujesz schron za złotówkę, ale musisz go odnowić. Możesz zrobić tutaj muzeum, nie wiem, plac zabaw, klub, co chcesz. Bar. Przynajmniej takie miejsca by nie niszczyły, niszczały. Nie znikałyby. Nie znikałyby. I tutaj kończy się nasza przygoda po opuszczonym schronie pełnym wyposażenia. A zarazem nasza wirtualna lekcja przystosowania obronnego. Polecamy wam naszą serię z Fukushimy, która się wyświetla po tej stronie. Jeżeli wam się podobało, subskrypcja, dzwoneczek i na Instagrama będzie bardzo miło, Konrad. Tak, będzie No mi i co? strasznie miło. Do zobaczenia na następnej wyprawie!